Nazywam się Fryderyk Farosz, jestem prezesem grupy Veolia w Polsce, a to jest wywiad odwrócony. Dlaczego odwrócony? Bo tym razem to ja zadaję pytania dziennikarzom. Moim gościem jest Jakub Pawłowski z dziennika Gazety Prawnej, z którym porozmawiamy o tym, czy możliwe jest jednoczesne rozwiązanie problemu transformacji energetycznej i rosnącej ilości odpadów. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry i bardzo dziękuję, że mam możliwość wypowiedzieć się w tym, jakby nie patrzeć, bardzo kontrowersyjnym temacie. Także zaczynamy od ogólnego pytania. Jak według pana będzie wyglądała polska energetyka w roku 2050? Ostatnie lata nas przyzwyczaiły do tego, że żyjemy w swoistej legislacyjno-prawnej schizofrenii, bo rząd z jednej strony nie chce się z tym węglem rozstać, z drugiej strony spółki Skarbu Państwa bardzo intensywnie inwestują w rozwój odnawialnych źródeł energii, tak jakby idąc w spak tym trendom, o których rządzący mówią, żeby uspokoić nieco górników albo uspokoić związki zawodowe. Więc mamy dwa przeciwstawne trendy i pytanie, który z nich wygra, bo z jednej strony ta presja ze strony Unii Europejskiej na dekarbonizację i neutralność klimatyczną, nie wydaje się, żeby ona miała gdzieś zostać zminimalizowana, raczej będą te ambicje Unii coraz większe, a z drugiej strony ta energia konwencjonalna z paliw kopalnych staje się też coraz bardziej droższa. I teraz konkretnie, jaką rolę może pełnić gospodarka odpadami w transformacji energetycznej? Musimy pamiętać, że transformacja energetyczna nie jest tylko domeną tych wielkich bloków węglowych, ale również ma wymiar lokalny. To znaczy mamy tak naprawdę 300 ciepłowni w Polsce, które są teraz opalane węglem i wydaje się, że naturalnym kierunkiem będzie, żeby jakoś zmniejszyć emisyjność z tych instalacji. Być może rozwiązaniem tutaj będzie zastosowanie tego paliwa alternatywnego, którego mamy w tej chwili w Polsce nadmiar, bo produkujemy około 3 milionów ton tak zwanego RDF-u i niestety mimo najlepszych wysiłków z selektywną zbiórką i z poprawą jakości surowca, to wciąż te odpady po prostu zalegają i niestety często one lądują w miejscach do tego nieprzeznaczonych i niestety okazuje się, że ktoś ma ochotę je podpalić. Stąd też uważam, że chyba lepiej byłoby, żeby one jednak trafiły do miejsc, gdzie jakoś specjalistycznie zostaną obrobione, a nie po prostu szły z dymem w miejscach do tego nieprzeznaczonych, co na pewno nie jest dobre dla środowiska. Dlaczego w takim razie waste to energy nie rozwija się szybko i budzi tyle kontrowersji? Zacznijmy od tego, że sam proces formalny jest niezwykle długi, żmudny i czasochłonny. Od momentu, kiedy zapadnie decyzja, żeby jakąś instalację wybudować, zanim przejdziemy przez cały proces, przez wszystkie pozwolenia, zdobywanie różnych zezwoleń, decyzji środowiskowych, to mija już tak naprawdę 2 lub 3 lata. Potem sam proces budowy zazwyczaj jest szybki. Natomiast przejście tego pierwszego etapu jest najtrudniejsze, zwłaszcza, że często spotyka się opór społeczny, który wynika często z niewiedzy i z tego, że wiele osób nie wie tak naprawdę, czym ta spalarnia jest i co tam będzie spalane. Niestety dużo różnych informacji krąży, które nie są potwierdzone, dużo danych jest gdzieś tam dystrybuowanych w internecie, które nie do końca oddają prawdziwy obraz sytuacji i nie dziwię się, że wielu mieszkańców nie ma świadomości, o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj trudno jest przekonać wszystkich, że to nie jest tak szkodliwa inwestycja, jak się może wydawać, bo już dzisiaj przecież w wielu spalarniach czy w wielu ciepłowniach spalamy węgiel, który też emituje określone ilości substancji. Stąd też to jest zamiana jednego na drugie i wydaje się, że to jest raczej krok w tą dobrą stronę. Natomiast kontrowersje wzbudza to, że dla wielu specjalistów czy ekologów pójście w spalarnię jest trochę taką drogą na skróty, to znaczy jest przekonanie, że możemy poradzić sobie z problemem odpadów poprzez redukcję odpadów u źródła, czyli taką sytuację, w której po prostu będziemy produkować ich mniej, będziemy więcej wykorzystywać powtórnie to, co już wyprodukowaliśmy i lepiej recyklingować. Niestety mam obawy, że te pomysły, chociaż są bardzo szlachetne i potrzebne i nikt się nie odżegnuje, że musimy iść w tym kierunku, nie odpowiedzą na problem tego, że dalej zostają odpady, z którymi nie mamy po prostu co zrobić. I mimo najlepszych wysiłków i podatku od plastiku i regulacji dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów, wciąż odpady będą produkowane, będą zalegały i dalej nie możemy wszystkich ich poddać recyklingowi. W związku z tym potrzeba jakiegoś zagospodarowania tej frakcji dalej będzie istniała. Więc kontrowersje stąd wynikają, natomiast trudno powiedzieć, kto ostatecznie ten spór wygra. Wydaje się, że jednak może wygrać ekonomia, bo większość krajów ma spalarnie i tak naprawdę my tutaj jesteśmy dosyć w awangardowej sytuacji. Mamy tych spalarni niewiele w porównaniu do Francji, czy do Niemiec, czy do innych krajów.
Pytaniem pozostaje, jak te inwestycje będą się wpisywały w długofalową politykę Unii Europejskiej, która nieprzychylnie w chwili obecnej patrzy na spalarnie, nie chce ich finansować, nie chce na to dawać pieniędzy i to może być pewna przeszkoda długofalowo w rozwoju tego typu instalacji, bo z perspektywy Unii Europejskiej spalarnie dalej emitują dwutlenek węgla, czyli są tymi złymi trucicielami, którzy odciągają nas od celu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Także możemy powiedzieć, że te inwestycje są potrzebne, ale zobaczymy, jak sytuacja się rozwija. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.